znasz tą falę uderzeniową, która do ciebie przychodzi, kiedy ktoś ciebie skrytykuje albo zostawi jakiś komentarz, na przykład pod twoimi mediami społecznościowymi albo gdzieś w rozmowie powie ci coś takiego, że to po prostu czuć jak wielkie uderzenie w żołądek. Jeżeli tak jest i potem gdzieś zostajesz z tymi słowami, z tym gestem, który był tak negatywny i nieprzyjemny i nie wiesz, co z tym zrobić. Co więcej, to się przeradza gdzieś, to jest takie ziarno, które potem rozrasta się w twojej głowie i zasiewa zwątpienie w siebie oraz oczywiście ciągłe mielenie tych słów, mielenie tej sytuacji, co mogłam powiedzieć, czego nie powiedziałam, czemu ja tego nie powiedziałam itp. itd. I po prostu już masz zmarnowany cały dzień, o ile nie 2 dni, tydzień, może dłużej. Jeżeli znasz tego typu sytuacje, to zapraszam cię do dzisiejszego filmu jak najbardziej, dlatego że dzisiaj opowiem ci o kilku sposobach na to, jak siebie wziąć z takiej sytuacji i przywrócić na równoważnie, na to, żeby mieć zrównoważone myśli, żeby się lepiej czuć, odzyskać tą harmonię i ten balans, a nie siedzieć w tej sytuacji i przedłużać ją de facto o wiele, wiele dłużej niż ona faktycznie trwała. Myślę, że to jest super ważna umiejętność, żeby wiedzieć, co zrobić i dzisiejszymi punktami, a będzie ich właśnie kilka, ponieważ pocelujemy sobie trochę do ciała, ponieważ nie możemy tego ciała ominąć w takiej regulacji, żeby siebie wyregulować. Nie możemy ominąć ciała, ale i także przejdziemy do głowy i zaopiekujemy się nią także. Także to za chwilę, a póki co bardzo serdecznie ci dziękuję za to, że tu jesteś na samym wstępie, za to, że być może będziesz do końca. Na końcu zapytam cię o jedną rzecz. Zadam ci pracę domową do wykonania w komentarzach. Wielkie dzięki za tą obecność. Także bardzo serdecznie chciałabym podziękować za wsparcie tego kanału i tego, co robię, jaką mi udzielacie poprzez Patronite i Buy Coffee. Wielkie, wielkie dzięki, bardzo doceniam. I cóż, my przechodzimy do naszego pierwszego punktu. Jak siebie wyregulować, jak sobie pomóc wrócić i złapać równowagę po trudnej konfrontacji, po trudnej uwadze, po trudnym komentarzu. Punkt numer 1. Nazwij, co się dzieje. W bardzo dużym skrócie mówiąc, w takich sytuacjach, kiedy właśnie czujesz tą falę gorąco albo to uderzenie jakby w żołądek gdzieś w splot słoneczny, w wielkim skrócie to, co się dzieje, to jest to, że nasz system alarmowy, czyli ciało migdałowate, ono przejmuje dowodzenie. A to oznacza, że nasza kora przedczołowa, czyli te obszary, dzięki którym my możemy logicznie rozumować, planować, przewidywać i faktycznie gdzieś w jakiś taki zbalansowany, rozsądny sposób podejść do trudnej sytuacji, ta część jest wyciszona albo jest tylko i wyłącznie w trybie przetrwania, czyli zastanawiamy się, jak tutaj się obronić. Jesteśmy w wielkiej defensywie. I ten stan, to jest ten stan, który wywołuje to mielenie, to ciągłe analizowanie, ten overthinking, jak to mawia się po angielsku, trochę przechodzi też na język polski. Bardzo trudno jest się z tego wyrwać, dlatego że jesteśmy niesłychanie skupieni na tej defensywie, na obronie siebie. Co zrobić? Co zrobić z tym, żeby to ciało migdałowate troszeczkę wyluzowało? No musimy zachęcić do większej aktywności korę przedczołową i zrobimy to za pomocą słów. Zauważ, że jak naprawdę ciebie wmuruje jakiś stres, jakaś sytuacja bardzo emocjonalna, brak ci słów. Bardzo często wręcz nawet mówimy, zabrakło mi słów, nie mam słów. Chcemy to zmienić, żeby sobie pomóc, a więc takim krokiem na przełamanie, wyjście z tego szoku i przełamanie go będzie słownictwo. Przyda nam się po prostu nasz język. A co mamy opisać? Po prostu siebie. Możemy zaobserwować na bieżąco to, co się dzieje i zamienienie tego uczucia, tego szoku w słowa. To znaczy tak naprawdę po prostu narrację, jakąś opowieść sobie mówimy na temat siebie i tego, co się dzieje, już powolutku pozwala nam odejść od tego ciała migdałowatego, które właśnie tutaj przejmuje dowodzenie, na te partie mózgu, które już będą chciały w bardziej zrównoważony sposób
podejść do tej sytuacji. Pomoże nam język. I jak to może brzmieć? To może brzmieć po prostu: ojej, ale się stresuję. Czuję, że mój mózg właśnie się chce wyłączyć. Skupiam się tylko i wyłącznie na zagrożeniu i niebezpieczeństwie. Widzę, jak moja głowa pracuje na olbrzymich obrotach i ciągle mieli tą sytuację. Zauważ, że w tym momencie stajesz się takim bardziej obserwatorem. Chcemy tego. Obserwator jest spokojniejszy niż ktoś, kto bierze aktywną rolę w tej sytuacji, w tym wydarzeniu. A więc pierwsze, co robimy, pozwalamy sobie nazwać to, co się dzieje, a nie tylko i wyłącznie być uczestnikiem tego, co się dzieje. Chcemy tej drugiej perspektywy, ona wnosi spokój, ona wnosi więcej równowagi oraz dystansu. A to jest pomocne. To jest punkt numer 1. Przechodzimy do drugiego. Punkt numer 2. Westchnij sobie kilka razy. No i dobra, przekazaliśmy sobie wiadomość, wiemy, co się dzieje, opowiedzieliśmy sobie, nazwaliśmy słowami to, co akurat ciebie spotkało. Musimy coś pomóc naszemu ciału, czyli najprostszym, najbardziej podstawowym i super dostępnym w każdej chwili takim przyciskiem na reset, jeżeli chodzi o nasze ciało i układ nerwowy, to jest oddech. I tutaj oczywiście jest tyle technik, że pewnie jesteś obeznany lub obeznana z niektórymi z nich, ale ja ci chcę przedstawić być może taki, który jeszcze nie znasz, czyli takie celowe westchnięcie po kilka razy, tylko że ono składa się z tego, że bierzesz wdech i potem jeszcze troszeczkę dobijesz ten wdech i dopiero wtedy robisz długi wydech, jakbyś chciał wydmuchiwać te powietrze przez słomkę. Czyli to wygląda w ten sposób, że biorę wdech, nie? Tak jakby na 70% powiedzmy, i potem jeszcze te 30% dobijam i wtedy robię ten dłuższy wydech i powtarzamy sobie to 2 razy, 3, jeżeli chcesz więcej. I to jest bardzo podstawowy sposób na to, żeby wysłać naszemu organizmowi wiadomość, że halo, jest okej, możemy sobie dłużej pooddychać, a nie tylko i wyłącznie płytko i krótko, jak to się dzieje w każdej reakcji nerwowej, nie? Zatyka cię. Zaczynasz wręcz oddychać bardzo króciutko, prawie że niekiedy nie oddychać chwilami. Więc musimy to tutaj odnieść się do tego, a to ćwiczenie może po prostu do tego służyć. Przechodzimy do kolejnego. Punkt numer 3. Rozluźnij wzrok. W stresie towarzyszy nam, być może to znasz, daj mi znać w komentarzu, tunelowe widzenie. Czyli dosłownie, jeżeli chodzi o nasz wzrok, ale i także gdzieś mentalnie i emocjonalnie jesteśmy skupieni, po prostu ten cały świat zawęża się, tak jakby w ogóle tracimy z naszej pamięci, z naszej uwagi, wszystko to, co inne jest. Nic się nie zawaliło, ty nadal masz dach nad głową, ty nadal masz różnego typu kontakty, ty nadal masz pieska obok, na którym możesz się wesprzeć i którego możesz dotknąć itp., itd., ale nie, w stresie to wszystko jest poza naszym zasięgiem, to się dzieje super automatycznie. Warto się też do tego odnieść. Co to oznacza? Zacznijmy od wzroku. Zacznijmy dosłownie, co ci pozwoli rozejrzeć się dookoła. I to jest takie proste, podstawowe, fizjologiczne ćwiczenie, gdzie właśnie takie skupienie wręcz z wzroku, ale i twojej uwagi rozszerzamy. Bardzo prosty sposób. Rozglądasz się dookoła, czyli odwracasz swoją głowę, okej, dobra, jestem tu, tutaj jest mój piesek, dobra, tutaj to. Okej, dołączmy do tego jeszcze te głębokie oddechy i już mamy inny kontakt z rzeczywistością. Chcemy tego. Punkt numer 4. Przesiej informacje zwrotne. Teraz, kiedy już mamy trochę opanowaną sytuację, możemy przejść bardziej do głowy i do faktycznego zajęcia się tym, co do ciebie przyszło. A co tak naprawdę do ciebie przyszło? No informacje, jakieś informacje zwrotne i my nie możemy do siebie dopuszczać ich tak po prostu, tak bezpośrednio. Tak jak filtrujesz to, co oglądasz sobie na internecie, w telewizji, w gazetach, w czasopismach, tak samo i filtrować naprawdę dobrze jest informacje, które do nas dochodzą po prostu pod naszym adresem. Co to oznacza? Że musimy sobie zrobić 2 kategorie.
te informacje, które mają znaczenie i które się liczą w twojej opinii, oraz te kategorie, które nazwiemy sobie spamem. Bo to trochę jak twoja skrzynka pocztowa. No to nie może być tak, ta skrzynka będzie niesłychanie niepomocna, wręcz nawet tracić będziesz na nią czas, jeżeli wszystkie możliwe maile od razu ci przychodzą i ty każdy z nich otwierasz, każdy z nich czytasz, przeżywasz, co to do mnie przyszło, dlaczego ktoś do mnie to wysłał, jak on śmie i tak dalej, to by było bardzo niepomocne. Jeżeli w ten sposób traktujesz pocztę, to tracisz mnóstwo czasu i energii. Podobnie mają się wszelkiego typu inne informacje zwrotne, które do ciebie docierają, więc musimy sobie podzielić te kategorie. Jeżeli uznasz ten sam priorytet, jeżeli chodzi o jakiekolwiek uwagi, komentarze, wszystkim osobom na świecie, no to mamy gigantyczną skrzynkę, w którą w każdy mail wchodzisz i analizujesz. Nie dziwne, że ciebie to wybija z równowagi. Zmieńmy to. A zatem nadajmy pewien priorytet niektórym osobom. I to też zawężmy to grono. Niektórym oznacza naprawdę nie 50 osobom, tylko może 5. A może 15, ale nie na pewno 5 000 osób, które gdzieś przypadkowo mają dostęp do czegoś, gdzieś nic o tobie nie wiedzą, ale podzieliły się swoim zdaniem. To będzie bardzo niepomocne i to będzie bardzo triggerujące. Generalnie nauczysz siebie i swój układ nerwowy, że każda cząstka, kawałeczek informacji z zewnątrz jest powodem do alarmu. No to naprawdę wybije cię z równowagi. A zatem musimy siebie uczyć tego filtrowania, przesiewania. Okej, to było niemiłe, to było przykre, ale sprawdzę adres, z jakiego to pochodzi. Aha, okej, dobra, to pochodzi od osoby, która generalnie bardzo niewiele do mnie w moje życie wnosi. Nie muszę się super z nią zaprzyjaźniać, nie muszę z nią żyć bardzo blisko. Okej, przesiewamy to. Odkładamy to na bok. Przechodzimy do tych adresów, z których pochodzi poczta, twoja informacja zwrotna, które się liczą, które są mądre, fajne, miłe, dobrze nastawione, w których żyje życzliwość. Takie adresy bierzemy pod uwagę. I tutaj najczęściej jest tak, że właśnie te komentarze, które gdzieś ciebie niszczą, nie będą od tych osób. Dlatego też ten przesiew, to filtrowanie jest naprawdę bardzo pomocne. Warto sobie o tym przypominać, że w skrócie mówiąc, nie może tak być, że od każdej potencjalnej osoby jakakolwiek uwaga pod jakimkolwiek kątem będzie miała u ciebie ten sam priorytet. To jest naprawdę bardzo, bardzo męczące. Punkt numer 5. Nie kwituj odbioru. Żeby sobie gdzieś pomóc w takiej wizualizacji, wyobrażeniu, metaforze, w poprzednim punkcie proponuję ci gdzieś sobie wyobrazić pocztę, która do ciebie przychodzi, w sensie papierowa poczta, jako niesłychanie pilna, nie? To jest ten list polecony, priorytetowy, nie wiem jeszcze jaki, i który ci przynosi ten listonosz, okej, ale ty masz zawsze prawo wyboru i na przykład nie pokwitować. Czyli jeżeli ktoś do ciebie przychodzi z ostrą krytyką, jeżeli ktoś przychodzi z nieproszoną radą, jeżeli ktoś do ciebie przychodzi w absolutnie niewrażliwy, niedelikatny sposób, dotykając obszarów, które są bardzo intymne, które są bardzo osobiste, no to jest taki list, którego ty nie chcesz pokwitować. Ty po prostu tego nie bierzesz. Niech to będzie odesłane do odbiorcy, do nadawcy i tyle. To jest trochę takie właśnie odsiewanie tej informacji zwrotnej na ta, która się liczy, ta, która się nie liczy, i ta, która się nie liczy, po prostu w ogóle tego nie dotykasz. Podobnie jak z tą pocztą, o której mówiłam w punkcie poprzednim, nie otwierasz tego spamu. I to jest dobry pomysł, żeby go nie otwierać, już nie tylko ze względu na stratę czasu, energii, sił, ale że po prostu może ci zawirusować twój komputer czy komórkę.
to wręcz może być niebezpieczne, jeżeli odbierasz tak w każdą pocztę, otwierasz, czytasz bardzo wnikliwie coś, co już od samego początku nie powinno być pokwitowane, powinno zwrócone zostać do nadawcy. Więc gdzieś takie przesiewanie jest tutaj i w tym i w poprzednim punkcie bardzo kluczowym dla ciebie przypomnieniem, że ty masz wybór, masz opcję. Tak jak ludzie mają opcję gdzieś wystosować swoje komentarze, swoje gesty, okej, to jest ich wolny wybór, ale ty także masz wolny wybór. Masz wybór tego, czy coś odbierzesz, czy coś weźmiesz, czy coś będziesz bardzo, bardzo wnikliwie czytać, czy nie. I punkt numer 6. Stwórz swoją listę prawd nienegocjowalnych. Zanim ktokolwiek ci powie, kim ty jesteś, dobrze jest, naprawdę dobrze jest, jeżeli ty masz tą definicję siebie jako pierwszy lub jako pierwsza. Czyli to nie jest tak, że ty wchodzisz z kimś w negocjacje, co ci wolno, co nie wolno, jakim człowiekiem jesteś, jakim człowiekiem nie jesteś, albo chciałbyś zostać. Tylko najpierw ty dobrze wiesz, ponieważ przegadałeś i przegadałaś to ze sobą i znasz taką listę swoich własnych prawd na własny temat, prawd, które nie podlegają negocjacjom. I dopiero wtedy, mając tą listę, odnosząc się do niej, mając ją w pamięci, patrzysz sobie na to, co jeszcze inni ludzie przynieśli do ciebie, o tobie. Niektóre z tych rzeczy mogą ci się przydać, wzbogacić twoją listę, gdzieś zauważyć coś, czego ty nie widzisz, bo bardzo trudno jest na siebie popatrzeć obiektywnie. Ale niektóre z tych prawd, które ktoś inny do ciebie przyniesie, będą bezużyteczne albo szkodliwe, niekonstruktywne, nieżyczliwe. Dobrze jest wiedzieć, że tutaj, tu już przekraczamy pewną granicę, ja mam swoją listę prawd na własny temat, nie negocjuję ją z nikim innym niż ze sobą. I to jest też taka metafora, może nie być metaforą, może być faktyczną listą, którą sobie stworzysz na papierze, super ćwiczenie na samoświadomość, na autorefleksję, bardzo wzbogacające, polecam, ale może być też tylko taką tarczą na zasadzie, dobra, ja nawet nie idę w defensywę, ja nawet się nie będę boksować tutaj z kimś, czy ja taka jestem owaka, czy nie jestem, jak mnie określił, ponieważ ja wiem, jaka ja jestem. On może mieć inny obrazek mnie, jego wolna wola, ale ja mam swój. I nie będę z nim się targować, czy ja mogę mieć ten obrazek, czy nie mogę. I właśnie taka lista może być przypomnieniem, czy jako metafora, czy jako faktyczna karteczka, która gdzieś sobie ciągle nosisz w kieszeni. Jeżeli na przykład ten temat wymaga jakiejś konsultacji, omówienia, zapraszam na spotkania 1 na 1. Jeżeli ogólnie rzecz biorąc potrzebujesz większego spokoju, zapraszam na newsletter. Ostatnio dostałam informację zwrotną, bardzo miłą. Wielkie dzięki za to autorce, że te newslettery są jak taka przyjazna wizyta w ich domu. Cieszę się i wielkie dzięki. Zapraszam do zapisu, jeżeli jeszcze nie jesteś zapisany lub zapisana. Ale wracając do naszego tematu, tak naprawdę tymi wszystkimi punktami odbieramy władzę i ważność tego, co ktoś inny robi, mówi, decyduje, na to, co się dzieje w twojej głowie. To są dwie inne głowy i w jej głowie ma prawo zaistnieć, co ona tylko sobie zażyczy, ale twoja głowa nie musi być tego lustrem, nie musi być tego gąbką. I te 6 punktów mam nadzieję, że ci się przydało. Daj mi znać w komentarzu, z którego skorzystasz, ale tą pracę domową, którą chciałam ci zadać i o której na początku mówiłam, to jest zostaw mi 1 punkt ze swojej listy prawd o sobie, które są nienegocjowalne. Co takiego gdzieś o sobie sądzisz i nie masz zamiaru tego z nikim negocjować, tego nikomu oddawać, ani oddawać władzę nad takim punktem o sobie, z taką prawdą o sobie. Zostaw w komentarzu, to może ci pomóc wyklarować to.
Gdzieś to zostanie, tak? Twój mózg odczyta, gdzieś zarejestruje, że okej, to już było odklepane, to już było napisane, a więc podejdzie do tego bardziej na serio, przecież tego chcemy. A przy okazji oczywiście inne osoby czytające komentarz, w tym także ja, dowiemy się, co takiego, jakie cechy, jakie umiejętności, jakiego typu perspektywy na siebie są nienegocjowalne i mamy do tego absolutne prawo. Dzięki wielkie za wszystkie komentarze, dzięki wielkie za subskrypcję, kliknięcie, to, że tutaj jesteś pod koniec tego filmu, to jest super wsparcie tego kanału. Podobnie tak jak gigantycznym wsparciem kanału jest wasza obecność na Patronite, na Buy Coffee. Niesłychanie jestem za to wdzięczna i bardzo doceniam. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.